Pangea to gra planszowa typu Area Control, w której cofniecie się o 252 miliony lat wprost do okresu wymierania permskiego, gdzie w ciągu 60 tysięcy lat z powierzchni planety zniknęło 90% gatunków morskich i 2/3 lądowych. Jak widzicie, tematyka niecodzienna, więc zobaczcie, jak w to się gra. W praktyce gra toczy się na dużej planszy, na której przyjdzie rozwijać się prowadzonej przez Was gromadzie. Gra łącznie potrwa 9 etapów przerywanych losowymi wydarzeniami i kończy się jedną z 3 katastrof. Waszym zadaniem w trakcie gry jest rozwijanie gromady kartami ewolucji i przystosowań i zajmowanie jak najlepszych miejsc na planszy. Tymi czynnościami realizujecie zmienne cele, za co otrzymujecie punkty dominacji. Kto ma ich najwięcej na końcu, wygrywa. Przygotowanie zacznijmy od planszy. Najpierw kafelki instynktu. Te mają 3 rodzaje: kataklizm, strefa i sektor. Pomieszajcie i wylosujcie po jednym z każdego i połóżcie ten stosik na końcu toru instynktu. Złożyliście właśnie rodzaj i miejsce katastrofy, jaka Was spotka na końcu gry. Pozostałe w kolejności kataklizm, strefa i sektor połóżcie wzdłuż toru instynktu. Na planszę wędruje znacznik zagłady na pierwsze pole i karty przystosowania. Każdy z graczy wybiera, losuje kartę gromady i umieszcza przed sobą. Do każdej gromady otrzymujemy zestaw kart ewolucji, które kładziemy u dołu po lewej stronie i zestaw znaczników. Znacznik punktów akcji kładziemy na polu 6, a kwadratowe znaczniki akcji trzymamy obok planszy. Jeśli w grze bierze udział mniej niż 4 osoby, musimy dobrać gromady neutralne i odpowiadające im karty gromad, którymi będziemy kierowali w grze. Połóżcie je razem obok planszy. Obok takich plansz również kładziemy znaczniki akcji i zwierząt. Następnie gracze kładą znacznik na polu inicjatywy zgodnie z wartością ekspansywności gromady nadrukowanej na planszy. Znacznik dominacji każdy z graczy kładzie na polu pierwszym toru dominacji. To pole, gdzie będziemy zaznaczali punkty zdobyte w grze. Znacznik instynktu każdy gracz umieszcza na dole planszy, tam gdzie nie leży żaden kafelek instynktu. Ostatnie znaczniki gracze w liczbie 4, czyli znaczniki celów, kładziemy na dole planszy. Kafelki celów dzielimy na 3 grupy zgodnie z epoką, w jakiej się wydarzą. Z pierwszej epoki losujemy 4 i rozkładamy na planszy. Na planszę wędrują też 2 karty przełomu. Mamy 2 talie, z których dobierzemy po jednej karcie i położymy w wyznaczonym miejscu. Reszta nie będzie nam już potrzebna. Jeśli gramy w mniej niż 4 osoby, kładziemy znacznik niedostępności w sektorze D na każdym obszarze. Na tych obszarach nie będziemy mogli kłaść znaczników w trakcie gry. Ostatnia rzecz w przygotowaniu to umieszczenie znaczników zwierząt na planszy. Robimy to w kolejności inicjatywy na torze inicjatywy. Gracze umieszczają znaczniki na dowolnym obszarze na niszy ekologicznej 0 poza obszarami biegunowymi. Kierując graczem neutralnym, dociągamy jedną kartę za każdą gromadę i kładziemy w wyznaczonym miejscu na polu 0 znacznik tej gromady. Przed wyciągnięciem karty należy wyjąć 6 kart stref podbiegunowych. Z tych będziemy dopiero korzystać w drugiej epoce. I tyle. Zaczynamy grę. Jak już powiedziałem wcześniej, gra potrwa 9 etapów. Pierwsza epoka to 4 etapy, druga 3, a trzecia 2. Każda z epok przedzielona jest wydarzeniem. Po 9 etapie następuje zagłada i ostateczna punktacja, po której dowiadujemy się, kto wygrał grę. Każdy etap podzielony jest na 5 faz, czyli faza zwierząt neutralnych, faza dobierania, faza akcji, faza warunków przeżycia i faza inicjatywy. Zacznijmy od pierwszej fazy. W fazie zwierząt neutralnych następuje ruch za gromady neutralne. Wykonujemy ją zgodnie z kolejnością zwierząt neutralnych na torze inicjatywy. Najpierw patrzymy, czy mamy takie zwierzę na planszy. Jeśli nie, dobieramy kartę obszaru i kładziemy tam w niszy ekologicznej 0 znacznik zwierzęcia. Potem rzucamy kostką i wykonujemy działanie przypisane do rzutu. Akcje i co dokładnie robimy zostały opisane na planszy danej gromady. Ważne jest, abyście wybierali akcje przypisane do rozgrywanej właśnie epoki. Na początku korzystamy z pierwszego pola. Druga faza to dobieranie kart. Każdy z graczy dobiera po 2 karty z talii przystosowania i kładzie na dole po prawej stronie planszy gromady. Ważne jest, że jeśli macie więcej niż 3 karty takie, nadmiar musicie odrzucić. Trzecia faza to faza akcji. Gracze będą wykonywać po jednej akcji zgodnie z kolejnością na torze inicjatywy, aż wszyscy nie spasują lub nie wykorzystają wszystkich punktów akcji. Jak widzicie, punkty akcji rosną razem z epoką, w jakiej się znajdujemy. W pierwszej mamy 6 punktów, w drugiej 7, a w trzeciej już 8. Aby wykonać akcję, należy położyć sześcian przy wybranej akcji spośród 4 dostępnych i odjąć z pola akcji liczbę akcji potrzebnych na wykonanie danej czynności. 2 wolne pola oznaczają, że każdą akcję możemy wykonać dwukrotnie.
Pierwsza możliwa akcja to adaptacja. Służy ona przesuwaniu kart z pól nieaktywnych, ewolucji i przystosowania jednej karty na pole aktywne. Zobaczcie, że kart w polach aktywnych możecie mieć na stronę maksymalnie 3. Aktywne karty dają Wam dodatkowe możliwości. Wszystko macie na nich napisane, co, jak i kiedy wykorzystywać. Aby przesunąć część kart ewolucji na pole aktywne, czasem przyjdzie Wam zapłacić nadrukowany koszt wyrażony w liczbach kart przystosowań, jakie musicie odrzucić z pola aktywnego. Druga możliwa akcja to zasiedlenie. Gracze umieszczają znacznik swojego zwierzęcia na dowolnym polu niszy ekologicznej 0. Trzecia akcja to migracja. Dany gracz wybiera swoje zwierzę na planszy. W obrębie tego samego obszaru gracz może przesunąć się na pole o 1 wyższe lub niższe. W obrębie tej samej strefy klimatycznej możemy przesunąć się na niszę z tym samym lub o 1 niższym numerem. W obrębie tego samego sektora możemy się przesunąć tylko na niszę z numerem niższym o 1, czyli z 0 nie możemy się tak poruszać. Czasem w wyniku migracji dwa znaczniki znajdą się na jednym tym samym polu. Dochodzi wtedy do rywalizacji i wygrywa ten gatunek, który ma wyższy wskaźnik ekspansji. Te wskaźniki w trakcie gry są modyfikowane przez karty ewolucji i przystosowań. Zwierzę, które przegrywa, spychane jest do niszy ekologicznej z numerem o 1 niższym. Nie rywalizujemy w niszach 0. Jeśli rywalizujemy ze zwierzęciem neutralnym, wtedy patrzymy na jego kartę i tam w zależności od umieszczonych kostek na torze adaptacji postępujemy zgodnie z opisami. Jeśli ich tam nie ma, normalnie rywalizujemy na przyjętych zasadach. Może też tak się zdarzyć, że na danym obszarze znajdzie się większa liczba zwierząt niż dostępnie tam jest pożywienie. Pożywienie macie pokazane na każdym obszarze, a 3 wartości odpowiadają epokom gry. Jeśli macie więcej zwierząt niż wynosi znacznik pożywienia danej epoki, kładziecie tam znacznik ostrzeżenia. Znaczy to, że w kolejnej fazie gry może pojawić się głód, a wy stracicie punkty dominacji. W fazie akcji przed lub po wykonaniu akcji możecie ogłosić, że wykonaliście dany cel. Jeśli Wam się to uda, kładziecie swój znacznik celu przy wykonywanym celu i dodajecie sobie punkt dominacji w zależności od szybkości wykonania tego celu przed innymi graczami. Czwarta akcja to przetrwanie. Kiedy ją wybierzecie, przesuwacie swój znacznik na polu instynktu i podglądacie, nie pokazując innym graczom dany kafelek. Wiecie już, gdzie na pewno nie zdarzy się katastrofa na koniec gry, ale zostało Wam jeszcze trochę do podejrzenia. Niektóre pola zawierają punkty dominacji dla tych graczy, którzy dotrą na dane pole. Po fazie akcji następuje faza przeżycia. Jeśli w strefie przebywa więcej zwierząt niż mamy pożywienia, wtedy kładziemy tu znacznik głodu. Każdy gracz w strefie, gdzie jest głód, odejmuje 1 punkt dominacji za każdy leżący w strefie znacznik swojego zwierzęcia. W przeciwnym razie musi usunąć zwierzę. Ostatnia faza to faza inicjatywy. Gracze rozmieszczają na nowo znaczniki zgodnie z liczbą punktów dominacji. Gracz, który ma ich najwięcej, jest ostatni. Ten, co ma najmniej, jest pierwszy. W ten sposób wykonujecie tury w poszczególnych etapach. Teraz zajmiemy się fazami przejściowymi. Usuńcie z planszy wszystkie znaczniki głodu. Dobierzcie i wykonajcie wydarzenie z karty, jaką umieściliśmy tu w przygotowaniu. Zdejmijcie wszystkie cele i połóżcie nowe dla nowej epoki. Liczba celów, jakie kładziecie dla danej epoki, jest nadrukowana na planszy. Dla drugiej epoki będą to 3 cele, dla trzeciej już tylko 2. Ostatnia czynność dla przełomu dzieje się ale tylko wtedy, kiedy mamy niepełny skład w grze. Wtedy odłożone wcześniej karty obszarów dorzucamy do talii obszarów. To już wiecie, jak wygląda gra, pora więc na wyczekiwaną zagładę. Odsłaniamy 3 kafle zagłady. 2 z nich pokazują nam strefę i sektor, w którą uderzy najmocniej, a z trzeciej dowiadujemy się, co się dokładnie stanie. W epicentrum giną wszystkie zwierzęta, podobnie jak w 4 obszarach sąsiadujących. Zwierzęta z obszarów stykających się rogami giną w niszach ekologicznych z pól 0 i 1. Przeżywają tylko te na 2. I to jeszcze nie koniec. Teraz patrzymy na kafelek kataklizmu. Superwulkan zabija wszystkie zwierzęta w 2 strefach podbiegunowych i wszystkie zwierzęta z nisz 0 i 1 w 2 strefach umiarkowanych. Przeżywają tylko te na równiku. Masywna planetoida zabija wszystkie zwierzęta na równiku oraz wszystkie zwierzęta w niszach ekologicznych 1 i 0 w 2 strefach umiarkowanych. Przeżywają w komplecie tylko zwierzęta w strefach podbiegunowych. Ostatni kataklizm to promieniowanie gamma. Giną wszystkie zwierzęta subkontynentu, gdzie jest znacznik zagłady oraz wszystkie zwierzęta znajdujące się w niszach ekologicznych 0 na pozostałych subkontynentach.
Po zagładzie gracze otrzymują ostatnie punkty, po jednym za każde zwierzę na planszy, plus dodatkowe punkty odpowiadające liczbie, na jakiej znajdowało się dane zwierzę w niszy ekologicznej, czyli zwierzę na dwójce warte jest 1 punkt, bo przeżyło i 2 dodatkowe za niszę ekologiczną 2. No i to by było na tyle. Jak widzicie, nie taka gra straszna i idzie ją opanować mimo zasad, które trzeba poznać, aby ją opanować właśnie. Udanej gry i bezpiecznej zagłady życzę. Trzymajcie się. Hej!